W dzisiejszym filmiku pokażę kolejną, drugą metodę nabierania oczek na dwupłytowej maszynie dziewiarskiej. W metodzie tej początkowy pierwszy rząd przerobiony jest włóczką pomocniczą. Powstały brzeg jest elastyczny i nadaje się dla różnych rodzajów ściągaczy. W filmiku jest to ściągacz 1×1. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Zacznij od przygotowania igieł dla ściągacza 1×1. Dźwignia połowy przesuwu jest na literze H, a wskaźnik na numerze 5. Przesuń przy użyciu grzebienia 1×1 co drugą igłę do przodu do pozycji wstrzymania, najpierw na górnej płycie, a następnie na płycie dolnej, tak aby igły na obydwu płytach wysunięte były naprzemiennie. Przesuń połączone ze sobą wózki wzdłuż płyt 2 razy, aby igły na obydwu płytach ustawiły się w pozycji pracy. Połączone wózki pozostaw po prawej stronie robótki. Wielkość oczek na obydwu wózkach ustaw na 0. Początkowy rząd przerobiony jest włóczką pomocniczą lub nitką nylonową. W związku z tym nawlecz jedną z nich na podajnik włóczki. Przerób pierwszy rząd. Przesuń połączone wózki na lewą stronę. Włóczka zastępcza zostanie zaczepiona na przemian na igłach górnej i dolnej płyty. Na powstałym z włóczki zygzaku zawieź grzebień rozpoczynający. Wysuń najpierw drut z zębów grzebienia. Grzebień przełóż od spodu zębami do góry pomiędzy płytą górną i dolną, tak aby zęby grzebienia przechodziły równomiernie przez przestrzenie pomiędzy nawleczoną włóczką. Wysunięty wcześniej drut wsuń z powrotem w dziurki na zębach grzebienia. Kolejnym krokiem jest zrzucenie pętli z igieł na dolnej płycie. Igły na dolnej płycie z nawleczonymi na nich pętlami wysuń do góry, tak aby pętle spadły poza skrzydełka haczyków. Następnie wszystkie te igły przesuń do dołu do pozycji A, zrzucając nawleczone na nich pętle. Zawieź teraz ciężarki po prawej i lewej stronie grzebienia. Do 100 igieł wystarczą 2 duże ciężarki, a na każde kolejne dodatkowe 50 igieł zawieszaj 1 dodatkowy ciężarek. Ciężarki muszą być zawieszone równomiernie. Ponownie wysuń do góry igły dla ściągacza na płycie dolnej. Włóczkę pomocniczą zastąp włóczką właściwą i przerób jeden rząd z lewej do prawej. Podczas przechodzenia wózków wzdłuż płyt włóczka właściwa zostanie nawleczona na igły płyty dolnej, a oczka na płycie górnej zostaną przerobione. Upewnij się, aby przed przerobieniem rzędu nie było żadnych dodatkowych igieł na płycie dolnej. Gdyby tak się stało, to wysuń zbędną igłę do góry, a następnie do dołu, aby zrzucić powstałą pętlę z igły, a pustą igłę przesuń do pozycji A. Teraz zmień ustawienia maszyny na dzianie okrężne. Wskaźnik ściegu na wózku górnym przesuń na literę C. Na wózku dolnym lewą dźwignię przesuń z cyfry 1 na 0. Wielkość oczek na obydwu wózkach pozostaw na liczbie 0. Przerób 2 rzędy. Oczka na górnej i dolnej płycie zostaną przerobione tylko po razie. Po przerobieniu rzędów okrężnych nabieranie oczek jest zakończone. Zmień ustawienia maszyny na dzianie właściwe. Wskaźnik ściegów na górnej płycie przesuń z powrotem na literę O, a na płycie dolnej lewą dźwignię na 1. Zmień też wielkość oczek na właściwą dla danej włóczki. Po zakończeniu dziania powstała dzianina będzie przyczepiona włóczką zastępczą do grzebienia rozpoczynającego. Rozdziel je i pociągnij za koniec włóczki zastępczej, aby ją usunąć. W przedstawionej metodzie nabierania oczek powstały brzeg dzianiny jest równy, zwarty i elastyczny. Mam nadzieję, że wykorzystasz przedstawiony sposób na nabieranie oczek. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Proszę, poleć mój kanał, jeśli go lubisz i zasubskrybuj na Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.